Serdecznie zapraszam do odcinka 74 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 11. W poprzednim odcinku 73 opowiedziałem o bożku Molochu. W tym odcinku opowiem o stosunku rabinów do kultu Molocha. Jak wyglądał rytuał związany z kultem Molocha według Biblii? Już w średniowieczu Moloch był przedstawiany jako bożek z głową byka z wyciągniętymi rękami nad ogniem. W księdze Izajasza znajdujemy opis miejsca rytuału kultu Molocha. Bo palenisko jest zamówione od dawna. Tak, dla króla jest przygotowane, głębokie i duże. Stos jego to ogień i dużo drewna. Tchnienie pańskie, jak strumień siarki, rozpala je. Najstarsze klasyczne teksty rabiniczne, Miszna z III wieku naszej ery i Talmud z 200 roku naszej ery zawierają zakazy z Księgi Kapłańskiej dotyczące oddawania swego nasienia Molochowi, ale nie opisują jasno, co mogło to oznaczać z historycznego punktu widzenia. Średniowieczni rabini spierali się, czy zakaz dawania Molochowi odnosił się do ofiary, czy do czegoś innego. Na przykład Menachem Meiri argumentował, że oddawanie swego nasienia Molochowi odnosi się do rytuału inicjacji, a nie do formy bałwochwalstwa czy ofiary. Wczesny Midrasz uważał, że zakaz oddawania potomstwa Molochowi nie ma już zastosowania w dosłownym sensie, a Mekhilta rabina Izmaela wyjaśnia, że Moloch odnosi się do jakiejkolwiek obcej religii, podczas gdy Megillah w Talmudzie babilońskim twierdzi, że Moloch odnosi się do pogan. Jednakże Paulo Ksela i Francesca Stavrakopoulou zauważają, że Biblia wyraźnie łączy rytuał kultu Molocha z rzezią, zabijaniem w ofierze, bóstwem zjadającym dzieci i Holokaustem, oznaczającym w greckim całopalenie. Ksella odnosi się również do ofiar z dzieci w Kartaginie, o których mowa w źródłach grecko-rzymskich. Co więcej, Midrasz Tanhuma B. zawiera szczegółowy opis kultu Molocha, w którym bożek Molocha ma twarz cielca, a w jego wyciągniętych rękach składane są ofiary w celu spalenia. Jednakże niektórzy badacze Biblii wskazują, że taki wizerunek bożka Molocha pochodzi z opisów Diodorusa Siculusa dotyczących ofiar z dzieci składanych w Kartaginie. Haider i John Day łączą Molocha z bóstwem Milk z Ugaritu i Malik z Mezopotamii oraz sugerują, że był on bogiem podziemi, ponieważ w Mezopotamii Malik był dwukrotnie utożsamiany z bogiem podziemi Nergalem. Jednakże brak jest dowodów, że wymienieni bożkowie Milk, Malik czy Nergal byli powiązani z ofiarami z ludzi i przypisuje się im raczej ofiary ze zwierząt. Sumeryjski bóg Nergal był synem Enlila i bogini Ninlil, a kiedy ożenił się z Ereshkigal, został władcą świata podziemnego. Uważany pierwotnie przez Babilończyków za boga światła, czczony był w Kucie. Kuta była starożytnym miastem w północnej Babilonii, identyfikowanym w czasach współczesnych ze stanowiskiem Tal Ibrahim w Iraku. Według legendy Nergal stoczył walkę o władzę nad niebiańskim królestwem z Teszubem i po klęsce zszedł do świata podziemnego. Nergal był uważany przez Sumerów jako bóg zarazy, odpowiedzialny za zsyłanie chorób i epidemii. Z tego powodu sumeryjski kapłan-lekarz odprawiał serię modlitw oraz składał bóstwu ofiary, aby odegnać chorobę i przebłagać duchy, skłaniając je do opuszczenia ciała człowieka. No cóż,
Porównywanie bożków Milka, Malika czy Nergala z potwornym bożkiem Molochem jest raczej ogromnym nadużyciem i próbą usprawiedliwienia okrutnego kultu praktykowanego w krainie Kanaan przez Izraelitów, jak i inne ludy zamieszkujące te tereny. Czy zatem wierzyć w słowa przekazywane nam przez Boga w Biblii, czy polegać na opinii średniowiecznych czy współczesnych rabinów? Biblia wyraźnie wskazuje, że kult Molocha był praktykowany przez Izraelitów i zdecydowanie potępia te praktyki nie tylko jako obrzydliwe i okrutne obrzędy, będące niewątpliwie objawem bałwochwalstwa, ale grozi ich uczestnikom karą śmierci. Powróćmy do heksagramu, nazywanego Gwiazdą Dawida. Okazuje się, że znak ten był wykorzystywany przez Sumerów do oznaczania napoju alkoholowego, czyli piwa. Wierzchołki jednego trójkąta symbolizowały 3 żywioły: wodę, powietrze i ogień, a drugiego kiełkowanie, stukrzanie i fermentację. Gwiazda piwowarska była uważana za tajemny znak mający odpędzić złe moce i doprowadzić do pomyślnego zakończenia procesu produkcji piwa. Jednakże w średniowieczu znaczenie tego symbolu uległo zmianie pod wpływem rozwoju sztuk tajemnych i alchemii, a sama gwiazda stała się rodzajem amuletu, w którym występuje głowa egipskiego byka Apisa, utożsamianego z Hadesem, czyli podziemnym światem zmarłych. Dlatego też w magii heksagram używany był przy egzorcyzmach. Heksagram znany jest w żydowskich naukach ezoterycznych pod nazwą pieczęci Salomona i pochodzi z Dalekiego Wschodu, gdzie występuje jako wielka jantra w tantryzmie hinduistycznym, czyli religijnej filozofii i kulturze w Indiach i w Tybecie. Heksagram symbolizuje połączenie 2 pierwotnych sił, męskiego bóstwa z żeńską esencją i jest symbolem kabalistycznym. Symbol ten można również spotkać na kamiennych rzeźbach w Ameryce Środkowej, ukrywających swoje tajemne przesłania. Można więc zadać pytanie, jak rozumieć symbol heksagramu na fladze Izraela, skoro nie miał on nic wspólnego z królem Dawidem? Czy jest to nawiązanie do kultu egipskiego byka Apisa? Czy pochodzi on z religii hinduskiej? Czy ma on związek z wierzeniami starożytnych Azteków z Ameryki Środkowej? A może jest to tylko niewinny symbol piwa ze starożytnego Sumeru? Bez wątpienia jest to symbol kabalistyczny, czyli związany ze światem przesądów duchów zabobonów. Światem, w którym podobno świat materialny, jak i duchowy zostały stworzone przez Stwórcę w celu sprawienia maksymalnej radości i zadowolenia żyjącym w nich stworzeniom. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 74, w którym opowiedziałem o stosunku rabinów do kultu Molocha. Serdecznie zapraszam do odcinka 75 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 12.